Jarosław Kaczyński jest jedną z najbardziej znanych postaci polskiej areny politycznej. Przez część naszego społeczeństwa uważany za prawdziwego patriotę i postać nieskazitelną, działającą dla dobra ojczyzny i narodu, by przez innych być wręcz znienawidzoną szarą eminencją polskiej polityki. Nie mnie osądzać, która część naszego społeczeństwa jest liczniejsza. Jedno natomiast wydaje się być pewne, że Jarosław Kaczyński był i jest postacią bardzo kontrowersyjną, budzącą przy tym ogromne emocje zarówno wśród swoich zwolenników, jak i przeciwników. Karierę polityczną rozpoczął wraz z bratem Lechem Kaczyńskim w latach 80. jako działacz Solidarności, czyli de facto ruchu społecznego, który odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu w Polsce. W 1991 roku został powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie premiera Jana Olszewskiego, ale jego kadencja trwała krótko i w 1992 roku podał się do dymisji. To jednak nie przeszkodziło mu, by nadal angażować się w politykę tak w latach 90., jak i na początku XXI wieku. W 2001 roku wraz z bratem bliźniakiem Lechem Kaczyńskim, który później został prezydentem Polski, założył partię Prawo i Sprawiedliwość i pomimo upływu lat wciąż pozostaje bardzo popularną postacią wśród wielu konserwatywnych i nacjonalistycznych wyborców w Polsce. Jaka historia kryje się za fenomenem Jarosława Kaczyńskiego? Kim byli przodkowie prezesa PiS i dlaczego z rodziną Kaczyńskich związane są liczne teorie? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię czytać książki bez względu na porę. Natomiast w tym załatanym świecie niestety nie zawsze mam na to czas. Dlatego na przykład, gdy jadę samochodem do studia, żeby nagrać kolejny odcinek dla was, to w wolnym czasie lubię posłuchać sobie ciekawych pozycji, zarówno ze świata geopolityki, historii lub kryminału. No i tutaj świetnym rozwiązaniem jest właśnie aplikacja BookBeat. Fajne jest to, że można słuchać audiobooków zarówno po polsku, angielsku, jak i w innych językach. Ja cały czas, starając się rozwijać moje zdolności językowe, ostatnio bardzo dużo słucham audiobooków po angielsku. Jedną z pozycji, którą ostatnimi czasy słuchałem, było na przykład 10 najgłośniejszych przestępstw w Związku Radzieckim. W tym audiobooku znajduje się chociażby sprawa uprowadzenia samolotu przez 11-osobową rodzinę muzyków. Swoją drogą, naprawdę niesamowita historia. W tej aplikacji macie różne pakiety, dzięki czemu będziecie mogli dostosować je do własnych potrzeb. Jedną z takich możliwości jest na przykład słuchanie offline, przyspieszenie lub zwalnianie tempa lektora oraz wiele innych. Cena za te usługi jest bardzo korzystna, biorąc pod uwagę jak wiele otrzymujecie. Jeśli chcecie przetestować tą aplikację, to z moim kodem promocyjnym będziecie mogli korzystać z pakietu Basic przez 30 dni za darmo. Cóż, ja od siebie mogę tylko polecić, natomiast wy dajcie znać, jakie tytuły was zaciekawiły. A teraz, nie przedłużając, zapraszam was już na dzisiejszy materiał. Analizując zatem karierę Jarosława Kaczyńskiego, można się nawet natknąć na opinię, iż prezes PiS pochodzenie swoich niektórych przodków starał się podczas pewnych rozmów przemilczeć lub zbyć lakonicznymi wypowiedziami. Może właśnie z tego powodu powstało wiele teorii dotyczących pochodzenia rodziny Kaczyńskich i równie dużo osób zastanawia się, kim są dalsi przodkowie prezesa PiS. Oficjalnie wiadomo, że rodzina Jarosława Kaczyńskiego wywodzi się z Mazowsza. Ojciec Rajmund Kaczyński, pseudonim Irka, był porucznikiem Wojska Polskiego, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, inżynierem i nauczycielem akademickim. Natomiast matka Jadwiga Kaczyńska, pracująca jako nauczycielka i zajmująca się wychowaniem synów, urodziła się 31 grudnia 1926 roku w Starachowicach, będąc jednym z dzieci państwa Jasiewiczów. Ojciec braci Rajmund poznał swoją przyszłą małżonkę Jadwigę Jasiewicz, wówczas studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, w 1948 roku. Rok później na świat przyszły bliźniaki Jarosław i Lech Kaczyński. Urodzili się oni na warszawskim Żoliborzu, gdzie również się wychowali. Co więcej, prezes PiS mieszka tam po dziś dzień. Pradziadkowie braci Kaczyńskich ze strony ojca i matki nie są powszechnie znani, ponieważ informacje na temat ich tożsamości raczej nie należą do dostępnych. Ale jeśli wnikliwiej zagłębimy się w tą sprawę i doniesienia medialne, to możemy się dowiedzieć, iż żoliborska, czy szerzej mówiąc warszawska historia rodziny sięga tylko 2 pokoleń wstecz. Okazuje się bowiem, że pradziadkowie Kaczyńskich pochodzili z Odessy i Galicji.
Dziadek Jadwigi był rosyjskim pułkownikiem. Wedle rodzimej legendy w nieznanych okolicznościach został polskim generałem. Jak stwierdził kiedyś Jarosław Kaczyński, zginął on w zawierusze rewolucji październikowej, walcząc w polskiej formacji. Jeszcze ciekawszym wątkiem w drzewie genealogicznym rodziny Kaczyńskich, na który można natrafić, jest to, iż rumuński polityk polskiego pochodzenia, niejaki Lucjan Skupiewski, zmarły w Bukareszcie w 1949 roku w wieku 73 lat, ma także związek z tą familią. Jego żoną była bowiem Zofia Ajdukiewicz. Z tego związku narodziła się córka Kornelia Zoe. Po rozwodzie Zofia z córką wróciły do Polski, gdzie Kornelia Zoe wyszła za mąż za Wincentego Jasiewicza. Małżonkowie mieli 3 synów i córkę Jadwigę, matkę Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Sam Lucjan Skupiewski był niewątpliwie barwną postacią, która w pozytywny sposób zapisała się zarówno w historii Bukaresztu, jak i relacji polsko-rumuńskich. Idąc dalej, jak pewnie możecie się domyślać, to w przypadku burzliwej, przez to także trudnej historii Polski, większość z pradziadków Kaczyńskich kończyło rosyjskie szkoły. Rodzina babki ze strony ojca, Franciszki, z domu Świątkowska, miała ponoć spory majątek pod Odessą. Ona natomiast trafiła do Polski po ślubie z Aleksandrem Kaczyńskim, wysoko postawionym urzędnikiem kolejowym, najpierw osiedlając się w Grajewie pod pruską granicą, gdzie urodził się ojciec najsławniejszych polskich bliźniaków, Rajmund. W 1927 roku rodzina przeniosła się na tereny obecnej Białorusi, do Baranowicz. Aleksander dostał tam posadę naczelnika ekspedycji węzła kolejowego. Wiodło im się podobno na tyle nieźle, że mieli 2 domy, sad i kilkanaście hektarów lasu. A propos wschodnich korzeni rodziny Kaczyńskich, jeszcze przed rozpoczętą przez Rosję wojną na Ukrainie, jedna z naszych rodzimych gazet pisała, że nad Dnieprem mieszkało wówczas 4 kuzynów Jarosława Kaczyńskiego, 2 w Odessie i 2 w Połtawie. Zresztą także ukraińska Komsomolskaja Prawda pisała swego czasu, że pradziadek Kaczyńskich, pułkownik Stanisław Jasiewicz, za czasów carskich był wykładowcą w Połtawskiej Szkole Artylerii. Co również może was zaciekawić, to fakt, iż w pierwszym dniu powstania warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, jako dowódca 7. drużyny pułku Baszta, Rajmund Kaczyński brał udział w szturmie na tor wyścigów konnych na Służewcu. W czasie tego ataku stracił kciuk prawej dłoni. Opatrywała go wówczas sanitariuszka Helena Wołowicz, pseudonim Rena, której siostrzeńcem jest Bronisław Komorowski. Tak, były prezydent Polski. To ci zrządzenie losu, nieprawdaż? Wracając jednak do samego Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego, urodzonego 18 czerwca 1949 roku w Warszawie, to tak on, jak i jego niestety nieżyjący już brat mieli w 1962 roku jako mali chłopcy epizod gwiazdorski. Zagrali bowiem główne role w polskim filmie przygodowym dla dzieci i młodzieży pod tytułem O 2 takich, co ukradli księżyc, w reżyserii Jana Batorego, a nagrywanego na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego pod tym samym tytułem. Choć podobno ten fakt niezbyt dobrze wpłynął później na ich kontakty z rówieśnikami. Pomijając okres typowo młodzieńczy, to trzeba przyznać, że kariera polityczna młodego Jarosława Kaczyńskiego rozwijała się dość stabilnie, a nawet można się pokusić o stwierdzenie, że nad wyraz dobrze. Tak jak wspomniałem, rozpoczęła się już w latach 90. ubiegłego wieku. Pomiędzy 1989 a 1990 rokiem był on redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność, zastępując na tym stanowisku nie byle kogo, bo samego Tadeusza Mazowieckiego. W 1990 roku w porozumieniu z członkami episkopatu stał się współtwórcą Fundacji Prasowej Solidarność i przewodniczącym rady tej fundacji. W grudniu 1990 Lech Wałęsa uczynił go szefem swej kancelarii. Z inicjatywy jednego ze współpracowników fundacja podpisała umowę dzierżawy z Ekspresem Wieczornym, co później pozwoliło przejąć majątek gazety, wpływając jednocześnie na możliwość dalszego rozwoju kariery politycznej Jarosława Kaczyńskiego, który zaczął tworzyć ugrupowanie polityczne pod nazwą Porozumienie Centrum, stanowiące podwaliny dla późniejszego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła partii nielegalne finansowanie kampanii z pieniędzy Ekspresu Wieczornego. Jednak oskarżenie nie doprowadziło do skazania kogokolwiek. I chociaż nawet dziś szokujące mogą wydawać się informacje, z których wynika, że akta tej sprawy przeleżały 25 lat w archiwum
Prezydium Sądu Rejonowego, pomimo iż wynikało z nich m.in., że wysoki rangą polityk chodził po urzędniczych gabinetach, by pozyskać nieruchomość dla założonej przez siebie fundacji. Trzeba również pamiętać o tym, że jak pisała Wyborcza, do przejęcia popularnej Gazety Popołudniowej Ekspresu Wieczornego z pewnością nie doszłoby, gdyby nie dobre wtedy jeszcze kontakty braci Kaczyńskich ze świeżo upieczonym prezydentem Lechem Wałęsą. Ponieważ do przejęcia majątku gazety trzeba było uzyskać ponad 1,5 miliona złotych, czyli ogromne pieniądze jak na owe czasy. Do tego natomiast potrzebny był pewien fortel polegający na wynajęciu pomieszczeń redakcyjnych na kilkanaście lat do przodu, a łaskawym najemcą stał się Bank Przemysłowo-Handlowy. W 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość pod jego przewodnictwem wygrało wybory parlamentarne. Brat Jarosława, Lech Kaczyński, z dniem 23 grudnia rozpoczął swoją kadencję jako prezydent RP, a sam prezes uzyskał mandat poselski z najlepszym indywidualnym wynikiem głosów w okręgu warszawskim. Nie podjął się jednak misji tworzenia nowego rządu, wskazując z ramienia partii na stanowisko Kazimierza Marcinkiewicza. 28 grudnia 2005 roku otrzymał od Lecha Kaczyńskiego nominację na członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kiedy natomiast Kazimierz Marcinkiewicz podał się w lipcu 2006 roku do dymisji, wówczas Jarosław Kaczyński uzyskał formalną rekomendację kierowanej przez siebie partii na objęcie stanowiska prezesa Rady Ministrów. 10 lipca prezydent Lech Kaczyński desygnował go na ten urząd. Kiedy w 2007 roku dochodzi do kryzysu politycznego i czasowego zdymisjonowania członków utworzonego przez niego rządu, Jarosław Kaczyński przez kilka dni pełnił obowiązki ministra spraw zagranicznych, ministra finansów, ministra rozwoju regionalnego, ministra skarbu państwa, ministra transportu, ministra zdrowia, ministra nauki, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra gospodarki oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Oto człowiek orkiestra, więc jak wam ktoś, na przykład szef lub ktokolwiek inny, kiedyś każe robić coś, czego nigdy nie robiliście, to wystarczy, abyście zasięgnęli rady prezesa i wszystko pójdzie jak z nut. Wracając jednak do obowiązków samego premiera, to pełniąc to zaszczytne stanowisko, pan Jarosław złożył kilkanaście wizyt zagranicznych, spotykając się z przedstawicielami władz różnych państw. Po ogłoszeniu przedterminowych wyborów był liderem listy Prawa i Sprawiedliwości okręgu warszawskiego w wyborach do Sejmu szóstej kadencji. W głosowaniu z 21 października 2007 roku otrzymał ponad 270 000 głosów, uzyskując tym samym mandat poselski, ale musiał się pogodzić z przegraną, ponieważ Donald Tusk jako lider Platformy Obywatelskiej uzyskał 530 000 głosów. 5 listopada tego samego roku złożył w Sejmie dymisję z urzędu prezesa Rady Ministrów, która w tym samym dniu została przyjęta przez prezydenta. Wybory te ostatecznie więc zakończyły się zwycięstwem Platformy Obywatelskiej, która po ich zakończeniu zawarła koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Premierem został przewodniczący PO Donald Tusk. Jarosław Kaczyński nadal pozostawał oczywiście prezesem PiS. W marcu 2010 roku zdecydowaną większością głosów delegatów na kongresie tej partii ponownie wybrano go na szefa partii. Siłę charakteru tego człowieka uzmysłowić nam może również to, że pomimo tragicznych wydarzeń smoleńskich z 10 kwietnia 2010 roku nie odwiodło go to od ogłoszenia w dniu 26 kwietnia 2010, że będzie kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozpisanych przedterminowych wyborach prezydenckich. 6 maja 2010 roku przedstawiciele Komitetu Wyborczego złożyli w Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty rejestracyjne świadczące o zebraniu 1,65 miliona podpisów poparcia dla jego kandydatury. Dzień później Jarosław Kaczyński oficjalnie został zarejestrowany jako kandydat na urząd prezydenta RP. W pierwszej turze wyborów prezydenckich z 20 czerwca 2010 uzyskał prawie 36,5%, zajmując drugie miejsce spośród 10 pretendentów. Wszedł do drugiej tury głosowania razem z Bronisławem Komorowskim, który uzyskał poparcie na poziomie 42%. W drugiej turze głosowania Jarosław Kaczyński ostatecznie przegrał z Bronisławem Komorowskim. 29 czerwca 2013 roku kolejny raz wybrano go na stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich Jarosław Kaczyński zarekomendował swojej partii decyzję, by nowym
kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich 2015 został Andrzej Duda. Jak wkrótce się okazało, była to trafna decyzja i Duda zwyciężył w drugiej turze tych wyborów. Kolejnym bezprecedensowym triumfem prezesa Kaczyńskiego były wybory parlamentarne w tym samym roku, gdy PiS uzyskało bezwzględną liczbę kandydatów w Sejmie, a Jarosław Kaczyński został wybrany na posła w okręgu stołecznym. Jarosław Kaczyński nie objął żadnej funkcji w strukturach administracji rządowej, Sejmu ani klubu parlamentarnego PiS. Choć i tak większość z Polaków, jak i zagranicznych rządzących miało świadomość rządzenia przez niego naszym krajem z tak zwanego tylnego fotela. Zresztą komentatorzy polityczni niemal z całego świata wciąż uznają prezesa Jarosława Kaczyńskiego za kluczową postać w państwie i nie powinno to już nikogo dziwić w obowiązujących realiach. Podsumowując dzisiejszy materiał i tym samym fenomen Jarosława Kaczyńskiego, można śmiało karierę tego polskiego polityka uznać za ewenement na miarę naszych czasów. Ale faktem jest również to, iż zapewne nie osiągnąłby on tego wszystkiego na przestrzeni ostatnich 3 dekad, gdyby nie to, że stworzone przez niego ugrupowanie jak żadna inna partia w Polsce nie obrosło spółkami, biznesami i fundacjami, stając się prawdziwym imperium. Tym bardziej, że chyba żadna spośród partii na polskiej arenie politycznej nie ma takiego finansowego zaplecza, które pozwoli przetrwać nawet w najtrudniejszych czasach. Trudno się jednak dziwić, skoro sam pan prezes Jarosław Kaczyński stwierdził kiedyś: gdybyśmy przyjęli założenia czysto moralne, to byśmy nigdy niczego nie mieli. Co o tym myśleć? Osądźcie sami, bo ja jestem tu w roli bezstronnego narratora. Dziękuję wam za dzisiejszą uwagę i do następnego materiału. Cześć!